Pierwsze rośliny w moim ogrodzie śródziemnomorskim. No, inspirowanym Śródziemnomorzem niech będzie. I co ja tu właściwie posadziłem? Na początku zaczęło się od tego, że wziąłem to, co już miałem na działce, czyli rozmaryn, szałwię, miętę szwajcarską i w sumie tyle. A resztę, takie nowe dziwolągi, że tak powiem, sobie zamówiłem. Wstępny plan miałem, ale jak to jest z planami różnie bywa i po prostu tak to posadziłem. I ja nie tworzę rabaty w stylu all excuse me. Nie. Ja tworzę rabatę taką śródziemnomorską, ale bez przesady, tak? Bo jesteśmy w Polsce, nie ma co o tym zapominać. Bo wiecie, trzeba trochę uciekać od formy, a nie jest to Ferdydurkę, tak? Tylko ogród a la śródziemnomorski pod Warszawą. Więc spoko Maroko. Nie mówię. Na początku się trochę spinałem, że w sumie gówno tu posadziłem. I te Śródziemnomorze to jest po prostu nadwyrost. Ale to jest dopiero początek. To jest dopiero początek. No i tak, wiecie, bawiąc w tamtych okolicach, człowiek po prostu doświadcza tego, że tam jest po prostu bieda. Nie ma co tego ukrywać. Dlatego trzeba się cieszyć, że mieszkamy tu, gdzie mieszkamy, nawet jak jest monotonnie i nudno, ale możemy sobie pojechać w tamte strony, czy to na wakacje, czy na kilka dni i przeżyć tam po prostu jakiś czas, zmienić otoczenie, ale finalnie wrócić do Polski z namiastką Śródziemnomorza. Dlatego też w sumie trochę tworzę ten ogród jako taką namiastkę, żeby mieć taki minimalny klimat przez cały rok. Ale nie patrząc na tamto życie, które jest zgoła inne od polskiego. Plus jest taki, że my możemy wybierać, w jakim pseudo neo stylu chcemy mieć ogród. Typu ja na przykład chcę mieć śródziemnomorski, na przykład z drugiej strony działki japoński. A w tamtych krajach nie ma wyboru, bo te rośliny raczej tam nie przeżyją. Dlatego my jesteśmy uniwersalni. Ale w sumie, czy to oznacza, że uniwersalni to znaczy, że jesteśmy do niczego? W sumie to nie wiem. Ale mamy wybór, a oni nie. I to jest plus dodatni, a nie plus ujemny, tak? Więc co ja tu jeszcze dosadziłem, mówiąc tak w telegraficznym skrócie? Szukałem roślin takich, które są bardziej odporne na suszę oraz takich, których nigdy nie miałem. Czyli właśnie jak na przykład kocimiętka, perowskia, sesleria. One są bardziej odporne na suszę i ich w sumie nie miałem, dlatego je sprowadziłem. To jest takie poletko doświadczalne, można by rzec, bo tutaj naprawdę nic nie chciało rosnąć, bo tu jest po prostu piasek. I dlatego kupuję na przykład po pojedynczej sztuce, bo nie wiem, co tu urośnie, a co tu będzie samo wąchać kwiatki od drugiej strony. Już mam pewne obserwacje po tym czasie, na przykład ciekawostka. Kupiłem macierzankę piaskową. Ja mówię, dobra, jest odporna na suszę, fantastyczne. Mały taki tymianek, spoko. No i co? Chwila minęła i długo tu nie zabawiła. A ona jest podobno bardzo odporna, ja nie wiem. No ale dobra, trzeba będzie ponowić próbę, bo ona zapowiada się fajnie, a tutaj jakaś, że tak powiem, padnięta sztuka została zamówiona. Tak to też bywa. I dlatego też po prostu to jest taka obserwacja, czy przetrwają, czy nie. Co się wydarzy w kolejnym odcinku. No zobaczymy, co tu się wykluje. Czy naprawdę to jest Śródziemnomorze na wyrost, czy może jednak to będzie Śródziemnomorze. Może kto pomoże, o? Dobra, żarty żartami. Mam kilka pomysłów, mam już pewne zmiany koncepcji, bo ciągle dynamicznie, tak jak dynamiczny młody zespół, ciągle to zmieniam. I jak to się mówi, myśl jest płodna. Więc spoko, no wszystkie rośliny w zasadzie się przyjęły. Z pierwszych obserwacji to wiem, że tu mam zdecydowanie mniej słońca niż myślałem, że mam. I także pewne roszady będą w składzie i wiadomo, to jest tylko wstępna rabata przy
Rabata. Ja nie lubię mówić słowa rabata. Rabat to jest, wiecie, stolica Maroka. Poletko. Wstępne poletko przy murku takie, że po prostu to przysłoniło, bo już lata świetności ma za sobą i jak nie ja, to kto to zrobi? No. A ja lubię tak wydziwiać. Czasem lubię sobie wydziwić tak jak koń pod górę. Trochę tak to wygląda. Ale na tym polega zabawa. To jest w sumie ciekawe, że na tym piachu u mnie mało co chce rosnąć, ale na przykład jak się pojedzie, nie wiem, 10 kilometrów, już się minie po prostu tabliczkę teren zabudowany i się zaczyna teren wiejski, to tam nagle wszystko zaczyna rosnąć. Dlatego to jest loteria, jaką masz ziemię, jaką ja mam ziemię. Ja mam słabą tutaj i muszę kombinować. A ktoś by na przykład posadził i by było picobello od razu na starcie. Każdy ma swój inny mikroklimat i nie u każdego wszystko urośnie, tak? Trzeba myśleć trochę, ja myślę trochę abstrakcyjnie i trochę realistycznie. Powiedzmy, realistycznie. No i wiecie, patrząc po tych jukach, na tych przebitkach, patrząc po tych jukach i po tym filmiku Turbulencje z jukami, to ciekawie się to ogląda po czasie, jak to teraz montuję, bo one już wyglądają kompletnie inaczej, nie? Także czasem warto poczekać, zwłaszcza jak ma się jukę. Juka i dochodzimy do refrenu, tak? W sensie chodziło mi o to, że to, co wy teraz widzicie, to ona jest w początkowym stadium dogorywania i wyglądają tutaj po prostu te juki jak przejechane przez szambowóz, tak? No dobra, przez tira, nie szambowóz, już niech będzie. No, a potem po prostu wyciąłem te liście i tam odżyła, no. Ale i tak pewnie nie dotrwałeś do tego momentu, a jak dotrwałeś, to możesz zawsze napisać Juka w komentarzu, to będzie wiadomo, o co chodzi. I tak nikt nie napisze komentarza. Tak czy siak. I jako jeszcze bonus, co mogę powiedzieć, że 5 metrów dalej posadziłem na testa, bo nie ma co się bać eksperymentów. Kupić sadzonkę za 7 zł i przepalić albo się przyjmie, albo nie. Tak, ale co to było? Pragnia syberyjska. Taka roślinka ciekawa, w sumie na okrywowo jakby ma pole zasięgu, na okrywowo robi. No spoko jest, nawet zakwitła, nie mówię, że to jest jakieś cudo, ale no spoko, kwitnie na żółto, jest fajny taki ten kwiatek. I teraz nawet suszę przetrwała, jak się ją podlewało, ciekawe. Myślałem, że się tu nie przyjmie, a jednak jest górą, a macierzanka piaskowa jest dołem, tak? No cóż. Ale i tak macierzankę piaskową będę dokupywał, bo to jest naprawdę fajne. Ale to w innym odcinku się o tym dowiecie. Będąc nad basenem śródziemnomorskim, wpadł mi w oko taki żywopłocik, z rozmarynu. I akurat się składa, że mam rozmaryn, ale go trzeba rozmnożyć. Gdzieś 3-4 sadzonki tak obok siebie. To jakby się rozrosło, by robiło efekt wow! Taki wiecie, mrozoodporny rozmaryn. Odmiana ARP albo odmiana Hale Hardy. Bardzo fajne rozmaryny, naprawdę. Że to po prostu tak się ładnie rozmnażają, że szok. Szok? Szok i niedowierzanie? Co tu się dzieje, a? Chłopcy żywopłot z rozmarynu sadzi. Gupiś? Nie wiem, czy gupiś, ale uwielbiam tak robić. Taka gwara. Genialne. Kabaret marnuje się, tak? Jak to się mówi. Dobra, nara. Bo już gadam głupoty. Jeszcze będę chwalił żywopłot stój. Ale nie ze mną te numery, Brunner. Nie teraz.